Cześć, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Do sklepu w sprzedaży jest już najnowszy model Hurricane'a Mark II-B w wersji rekonesansu od polskiej firmy Arma Hobby. Jak widzicie, już tutaj jest tylko i wyłącznie Arma Hobby i w zestawie posiadacie, posłuchajcie, zestawy 3D. Zaraz zobaczymy w ogóle, co znajduje się w tych trzech zestawach, właśnie w tych zestawach wydruków 3D, bo powiem Wam, że jeszcze nie widziałem. Czytałem na razie, że są też zestawy, które można sobie za pomocą kodu QWERTY ściągnąć. W każdym razie tak, co mamy w zestawie? Zawiera ramki plastikowe, 3D elementy, kalkomanie i maski do kabiny. Już tutaj nie widzimy żadnych elementów fototrawionych. Tak prezentuje się pudełko. Model jest pod numerem 412, czyli 40 012, można tak powiedzieć. Tak prezentuje się Artbox. Z drugiej strony pudełka widzimy zestawy, jak możemy pomalować, jakie dostaniemy kalkomanie w zestawie. I mamy tutaj właśnie Hurricane'a Mark II-B jako model zwiadu fotograficznego. Ten stacjonował w Indiach, Bengal Zachodni, druga połowa 1942 roku. Bardzo mnie interesuje właśnie malowanie na czarno, powiedzmy na czarno właśnie samolotów, bo z tego co wyczytałem, to nie do końca to był czarny, ale był też taki kolor praktycznie jak czarny, ale bardzo ciemny granat. Druga wersja, no to mamy tutaj polski akcent. Jest to Hurricane również zwiadowczy, Mark II-B, ale uwaga, zbudowany w Kanadzie jako Mark X o numerze AM358, czyli tutaj mamy właśnie H z 318 Dywizjonu Polskiego w Qasinie, Egipcie, przełom 43-44. No i tutaj będziemy mieli kolejny egzotyczny, można powiedzieć, tak, bo ten należy, Hurricane właśnie MK2B należy do indyjskich sił powietrznych, lotnisko Ratnab, Bengal Wschodni, luty-marzec 1944 rok. No i powiem Wam, że tak naprawdę Hurricane'y MK2B to już był ich schyłek tak naprawdę produkcyjny w 1941 roku. Ten samolot w ogóle w wersji nierekonesansowej posiadał, no właśnie, posłuchajcie, posiadał 12 karabinów maszynowych. Był wyposażony, z tego co wyczytałem, w silnik Rolls-Royce'a Merlin 10, wyposażonego w dwustopniową sprężarkę. I Mark II powstały pod koniec 1940 roku, teraz uważajcie, koniec 1940 roku i były produkowane tak naprawdę w tej konfiguracji do lutego 1941 roku. I tu wprowadzono właśnie te 12 karabinów maszynowych, one posiadały, czyli po 6 na skrzydło. Były, tak jak wspomniałem, Browlingi kaliber 7,7. I teraz tak, długość samolotu to było 9,81 metrów, a jeżeli chodzi o rozpiętość 12,19 metrów. Więc on był większy od wersji A. No, po nim nastąpiła wersja C, czyli już uzbrojony, posłuchajcie, w działka. Ten model prezentowałem Wam również w skali 1,48, ale od włoskiej firmy Italeri. Link do tamtego samolotu zostanie zamieszczony w górnym lewym rogu. I teraz co znajdziemy w pudełku? I w pudełku znajduje się tak.
torebeczka z trzema ramkami z szarego plastiku, plus widzę, tu są w środku plastikowe ramki i widzę, powiem wam jedną dziwną rzecz, ale to zaraz do tego przejdziemy. Mamy w każdym razie tak, torebkę z 3 dużymi ramkami z szarego plastiku. To są elementy 3D chyba, to zaraz otworzymy sobie. No i oczywiście instrukcja. Czy coś w instrukcji? Tak, w instrukcji tak, znajdziemy zestaw kalkomanii oraz maski do modelu. No i teraz właśnie zobaczymy, co tutaj, bo zerknąłem na skrzydło i tutaj mi się nie podobała jedna rzecz, bo przed chwilą wam podamowałem, że ten samolot był uzbrojony w 12 karabinów maszynowych, a ja widzę tutaj tylko i wyłącznie 4 na skrzydło, czyli 8 karabinów maszynowych. No i sobie teraz zajrzymy, co tu jest w środku. Czarno-biała z kolorowym opisem, jeżeli chodzi o wskazówki w instrukcji. I co my tu mamy? Posłuchajcie, widzę, że musimy coś poprawiać, ponieważ zbiornik A, bomby, czyli tutaj mamy w skrzydłach. Aha, i tutaj mamy tak, pewne uwagi, bo tu widzimy, że mamy część skrzydeł i teraz zaczynamy sklejać tutaj. I zaczynamy sklejać od wnętrza podwozia, posłuchajcie, które montujemy zapewne pomiędzy górnym a dolnym płatem. I teraz co my mamy? Coś mosiężnego, dobrze, coś dodajemy. Następnie dla malowania numer 1 usuń chwyty zbiorników podwieszanych i zaszpachluj otwory wylotowe łusek wszystkich 12 karabinów. 12 karabinów, dobra. Czyli już musimy tutaj kombinacje pewne uskuteczniać. Ja na razie widzę, że tutaj mamy 8 karabinów w skrzydle. No faktycznie tu jest dobrze, ale tu widzimy 4. Tu następnie widzimy tak samo, że mamy 4 karabiny. I co to jest? Dla malowania jednego zaszpachluj wszystkie otwory karabinów. Dobra, dla malowania numer 1, czyli ten w kolorze czarnym jest nieuzbrojonym samolotem. No tu wklejamy żarówkę, można tak powiedzieć. I co dalej? I co dalej? Tu sobie drukuj właśnie. Mamy elementy żywicy 3D. I tu widzimy, że już sobie bierzemy... kolor mosiężny. Ten mosiężny to był kolor. I teraz widzimy, że tutaj sklejamy następnie na sklejonych skrzydłach i częściowo pomalowanych wnękach do chowania podwozia. Sklejamy sobie następnie już kabinę. Jest rusztowanie tej kabiny. Też widzimy jakieś poprawki, chyba że to jest kolor farby, jaki mamy na inszym. Tu częściowo mamy pokazane. A jest opisane, że to jest drewno, to drewniany kolor, no trzeba będzie powalczyć, no tutaj chyba nie jest też drewniany, tak dziwnie trochę to jest. I trzeba będzie się wzorować już zgodnie z malowaniami. Dla malowania drugiej zgarniacze, usuń zgarniacz oleju. Okej. Zgarniacz oleju, dobrze. Jeśli chcesz wykonać model z zamkniętą kabiną, usuń te elementy. Czyli tak, no tutaj po prostu mamy prowadnice, które musimy usunąć, jeżeli chcemy otwartą kabinę. Trochę za dużo tego usuwania, powiem wam. Zaczynam być lekko przerażony jako domowy sklejacz. Kolejne etapy sklejania. Czy są to dla mnie czytelne rzeczy? Powiem wam tak. To nie jest na raz instrukcja, zresztą usiądziemy, myślę, przynajmniej ja mam takie odczucie, trzeba się wczytać w to dokładnie, bo tu widzimy, że mamy albo coś tak usunąć, pewne, albo wkleić pewne elementy. To są elementy R5. I dla malowania 3 nawiedź otwory w części B27, ok.
o średnicy 4 mm zgodnie ze schematem. Wklej elementy 3D części R5, czyli tu nie wiem, czy to są obiektywy. Nie wiem. No powiem Wam, że trzeba bardzo uważać przy sklejaniu tego modelu. Jeżeli ktoś nie zna Hawker Hurricane'a, tym bardziej rekonesansowego, no widzimy, że tutaj wnętrze jest bardzo fajnie zrobione, właśnie wnęki, gdzie jest podwozie. Nie maluj nie montuj tej dla malowania. Aha, nie montuję tego dla malowania 1. Kurczę, to malowanie 1, powiem Wam, to jest jakaś straszna brędza. Tu mamy wkleić znowu tylko dla malowania drugiego. Dla malowania pierwszego wklej część numer A66, czyli muszę sobie coś takiego i zaszlifuj na gładko do powierzchni skrzydła dla malowania 2-3 użyj części A67, czyli tej. O kurka wodna, dobra. Powiem Wam, dość dużo kombinacji. Sporo tego jest, bo widzę, to skrzydło jest do kilku wersji, widzę. No tu mamy w takim razie tropa już. Następnie dla malowania 2 wykonaj antenę IFF 8 mm. Aha, tutaj drut 8 mm. Dobra. Czyli tu mamy antenę, sobie wklejamy, którą łączymy. Usuń dla malowania 2-3. Strasznie dużo usuwania, szpachlowania. No i tu dochodzimy praktycznie już do finału dla malowania pierwszego, czyli mamy jakiś element tutaj nałożyć. I widzę, że chyba malowanie 1 to jest po prostu zero uzbrojenia, takie mam odczucia. A tu jest właśnie, są kamery i kamery mamy dwie. Dla malowania 1 i dla malowania, tak, tu mamy, tak, to jest to R2. Dla malowania 2 jest zestaw R1. Powiem Wam, że dzieje się tutaj. Tu widzimy właśnie długi, jest ten właśnie tu krótki. Taki dronik. I tu jest ten trop. Widzę. A nie, one wszystkie są tropi, powiem Wam, tylko w zależności od wersji, gdzie tu jest spód. A, no właśnie, tu mamy kamerę taką małą, a tu mamy dość długą, czyli są jakieś wersje. Więcej o modelu możemy się z tego QWERTY kodu dowiedzieć, ogólnie o tych modelach, które tutaj mamy. A właśnie, tutaj pobieramy sobie elementy właśnie 3D, ale które nie są w tym zestawie, nie te. W elementach 3D dostajemy, posłuchajcie, bo to jest na licencji, trzeba się zarejestrować, tak jakby podać swojego imię i maila i tu ściągamy sobie z tego QWERTY kodu fotel i kilka rodzajów tych, jak one się nazywają, rur wydechowych. Kilka rodzajów, chyba 3 rury wydechowe są, dobra, 2, jeżeli będzie 3, to będzie fajnie. A te elementy, wydruki 3D już są gotowe i to są właśnie te elementy. I teraz kawałek noża by mi się przydał. I zerkniemy sobie na te właśnie kamerki. No powiem Wam, że model sam w sobie, nie wiem, czy ktoś wypuścił właśnie tego Hurricane'a w wersji zwiadu lotniczego, fotograficznego. I tu mamy... Aha. Tu tylko tyle jest tego. No tak, takie większe elementy. A i mamy jeszcze, posłuchajcie, widzę 2 rodzaje tego wolantu dla pilota. Bardzo proszę, tak się prezentuje. Tu mamy właśnie wolant, gniazdo, przycisk do strzelania. No tutaj fotografowania mamy w jednym zestawie po lewej stronie, drugi jest po prawej. Tak jakby dla praworęcznego i mańkuta, śmai. Leworęcznego po prostu. No i tu mamy właśnie ten dodatek do tego pierwszego malowania na czarno. Więc tu mamy obiektywy i tutaj widzimy ten element, który mamy właśnie z jednym obiektywem.
tak mi się przynajmniej tutaj, dwoma obiektywami, przepraszam, z dwoma. I ten zestaw chyba jest do kupienia tylko, chociaż nie wiem, czy on nie jest tylko do tego zestawu. A pod tym kodem dostajemy rury wydechowe i posłuchajcie, fotel pilota z pasami. Ok, to mamy tu. No powiem Wam, że trochę zdurniałem, jeżeli chodzi o te różne możliwości. A teraz mamy tak, kalkomanie tylko i wyłącznie do tej wersji. Nie mamy żadnych pasów na blaszkach, żadnej tutaj nie mamy. Tutaj widzę, że to jest busia albo pusia. Busia, tak mi się przynajmniej nazwa własna maszyny. No i mamy oczywiście brytyjskie oznaczenia, szachownice, ale strasznie ciemny kolor jest, wręcz bym powiedział, to nawet nie jest bordo, tylko brąz. Mocne przekłamania. A zobaczę zaraz na tym. Wiecie co, poczekajcie, jak to zrobimy, bo na tym oświetleniu powiem Wam tak, to jest ten kolor, co teraz widzicie. Jest brązowy praktycznie, to nie jest czerwony, ten taki znany brytyjski kolor, tylko brązowy. No i to tak samo tutaj, to co jest nie wiem, może takie były barwy przy tych samolotach nieeuropejskich. No tutaj mamy dwa z Azji i jeden pustynny. No mamy oczywiście naklejki techniczne, mamy tablicę rozdzielczą, następnie no mamy po pasach, no i do pojedynczych wersji. Pasy możemy za to dostać po zakupieniu tego modelu, jak sobie skanujecie QWERTY kod. To są oczywiście wszystko maski do kabiny, do oszklenia kabiny. Koła i posłuchajcie, koła i oszklenie tylko i wyłącznie, tak mi się wydaje przynajmniej, tak, tylko. No jest trochę tego. No i co, teraz chyba przejdziemy sobie spokojnie. Ja to w takim razie, producentem oczywiście kalkomanii był Techmod. Ja powoli tutaj zrobię porządek z tymi rzeczami, żeby one mi się nie szlajały tutaj po macie. I przejdziemy sobie do poszczególnych elementów. No i ja trochę już Hawker Hurricane'ów 4.8 obejrzałem. Do tej pory najlepsze wrażenie zrobił niedawno wydany, właśnie poprawiany, chyba nawet nowe formy Hawker Hurricane od Italerii, o którym wspominałem, że będzie w lewym górnym rogu zdjęcie, znaczy unboxing, ale powiem Wam, tak patrzę, no to trzeba obniżyć kamerkę. Kamera obniżona. I teraz tak, ten model w moim sklepie kosztuje praktycznie 209 zł, bo tam jest 208 z groszami. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem 98. To jest, posłuchajcie, ramka z tego wynika. Tu mamy torebkę ze szkleniem. Nie no, powiem Wam, że robi Holender wrażenie, jednak arma. Zaczniemy sobie od tej ramki. No powiem Wam tak, jak patrzę na tutaj, tylko powiem Wam, nie podoba mi się tak, to wytnij, to przyklej, to zaszpachluj, to zaklej, tu rozwierć, nie lubię czegoś takiego. Powiem Wam, że jak już kupuję sobie model, wolę czasami w pewnej niewiedzy żyć, aniżeli coś kombinować, po prostu na przykład, no wiadomo, że musimy te wyrzutniki łusek zaszpachlować w skrzydłach, tak? Ale teraz lecimy, powiem Wam, z tym koksem i tak prezentuje się detal na skrzydle. No powiem Wam, zwróćcie uwagę, że tu jest jeszcze szachownica, tutaj widzicie taką szachownicę, kratkę bardziej bym powiedział, więc detal tego modelu jest naprawdę bardzo wysokiej jakości. Linie podziału, no powiem Wam, ładnie to wygląda Holender. Tu mamy krawędź, przednią krawędź skrzydła.
No i tu właśnie mamy te dwa otwory właśnie do karabinów, no i tu mamy 4, a on powinien mieć tak naprawdę po 6, czyli jeszcze jakieś 2. Bez tego, one były w rzędzie, 12 w rzędzie było. Właśnie zdjęcie oglądałem, zanim tutaj przyjrzałem się i on miał właśnie rząd 12, bo to jest taka standardowa wersja przy MK1. Chyba że MKM, nie, 4 karabiny miały MK1, albo się mylę, 3, czyli po 6. Ale to jest mniej więcej to, co zaklejano płótnem właśnie. Czyli my mamy to zaszpachlować. Napis na osłonie goleni mamy top. Następnie pewne elementy, takie wskaźniki. Tutaj mamy tak samo napis top. No i druga połowa skrzydeł. Powiem wam, że w 4.8 już ten detal na tym modelu widać, bo w 7.2 jakbym teraz, jak mam tak mniej więcej 30 cm od paszczy, to widzę ten detal w 7.2 za chińskiego Boga, więc powiem wam, że tutaj po prostu warto jednak pewne, tu gdzie jest bardzo duży detal, no to mieć w 4.8. No tutaj mamy od wewnątrz, tu wklejamy sobie właśnie ten element wnętrza podwozia, wnętrza kadłuba. Teraz biorę ram, właśnie tu jest ciekawa rzecz właśnie z tym, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak był Sea Harrier, to w to miejsce nie wklejaliśmy, tylko był z hakiem specjalnym. A tu mamy właśnie ten element do wklejenia, gdzie, jakby go pokazać, o, tu mamy ten element, który wklejamy właśnie, tu będą się chowały, między skrzydła wklejamy, będą chowały się po prostu podwozie. Tak samo jak w innych modelach, elementy te takie, na których trzeba powiedzmy pokazać detal, właśnie w armie są matowe, no tak jak tutaj widzimy, te elementy plastiku są matowe, te na przykład są już błyszczące, tak? I tu widzimy tylny statecznik. No i to są chyba elementy do fotela, powiem wam. Koła, bardzo ładnie wykonane są opony przede wszystkim. Są napisy na oponach, aż się boję zajrzeć, no i ugięcia są, bo one składają się z 2 połówek, te koła. Tu mamy kolejny fragment, który wklejamy właśnie tam w element, gdzie podwozie będzie się chowało. Tu są te elementy, które przypiłuj, zaszpachluj i tak dalej. To są elementy kamer chyba. Albo jeszcze innych. Nie, przepraszam, to są reflektory. Lewy, prawy reflektor. W zależności właśnie z której strony jest dłuższy, to są wewnętrzne, czyli tu mamy lewy, tu mamy, znaczy tak, tu lewy, tu prawy, ponieważ tu jest dłuższy, skrzydło się zmniejsza. Elementy wnętrza kabiny oczywiście tutaj widzimy. Deska pilota. Z żadnej nadlewki, kompletnie nie widać żadnej nadlewki tutaj. Właśnie od drugiej strony, bardzo zwróćcie uwagę, jak jest fajnie właśnie rozwiązane, że jest nie to, że tu mamy płaską tą osłonę golenia, tylko mamy odpowiednio tak jakby mocowanie już tu było zrobione, więc no powiem wam, za ten detal też płacimy, tak, za tą precyzję tego modelu, więc no, on odpowiednio też kosztuje. Tutaj mamy właśnie rury wydechowe, jeden rodzaj. No i fotelik wygląda tak. Zaglądamy sobie dalej. No i mamy tak, 2 osłony śmigła, potężne jedno śmigło, drugie rury wydechowe, wlot powietrza, trop, tutaj uchwyty pod zbiorniki albo bomby. No powiem wam, że tutaj zaczniemy od tego. Tak samo jeżeli chodzi o detal, no na kadłubie jest trochę mniej tego niż na skrzydłach, ale też bardzo porządnie to wygląda. I tu jest ten element, który do pewnej wersji trzeba zeszlifować.
ta osłona przeciwolejowa. Koło, powiem Wam teraz, uwaga, zwróćcie uwagę, mam nadzieję, że będzie zauważycie, koło tylne jest w całości zrobione, ale jest napis na oponie. O, robi wrażenie, powiem Wam, ten model. Bardzo fajnie mamy zrobione bomby. Tu mamy te tuleje, które też wkładamy częściowo w bomby. No jest to bardzo przemyślana konstrukcja modelu, bardzo ładnie opracowana. Tu mamy zbiorniki z paliwem, mamy bomby. No ale nie wszystkie wersje w to będą wyposażone. No tu wklejamy śmigło i na to wklejamy jedną z tych osłon. No bardzo precyzyjnie zrobiony model. Powiem Wam, że płacimy za perfekcyjne wykonanie, perfekcyjny detal, więc tutaj też nie można mieć pretensji, że powinny być blaszki, nie, no po prostu płacimy w 4/8, szczególnie gdzie ten detal już jest bardzo dokładnie widoczny, to tutaj po prostu no, musimy zapłacić więcej pieniędzy, aniżeli po prostu w standardowym modelu, powiedzmy, no, trzeba wziąć pod uwagę, że no, praca osoby, która się na tym zna, też kosztuje. Wiem, że to Was może nie interesować, kompletnie wisi i powiewa. No, mnie też częściowo, bo muszę za to zapłacić, tak? Ale za ten detal, chociażby na skrzydłach dla Was, jak sklejacie, no to powiem Wam, że po prostu będziecie siedzieć i robić po prostu coraz większe oczy, dopatrywać się nowych elementów. Zwróćcie uwagę na przykład na ten detal tutaj. Wiem, że tutaj chyba tutaj idą te zbiorniki z paliwem, czy też bombki i tu jest chyba problem, powiem Wam, bo nie wiem, czytałem gdzieś, że właśnie są źle zaplanowane wyrzutniki łusek od karabinów. Podobno one powinny być troszeczkę jakoś przesunięte. Coś względem, bo tutaj idzie zbiornik. I może być problem z tym, że się zatnie, po prostu zostaną łuski w skrzydle. No i teraz ciekaw jestem, właśnie poszukać muszę informacji, jak to jest z tym uzbrojeniem, bo no, jeżeli on ma mieć, no możliwe, że ja nie zauważyłem tych dwóch, tak? Ja widziałem 8 karabinów maszynowych, a tu mamy 4 i 2, no to daje nam 6, tak? Czyli 12 w sumie. Dobrze mówię? Tak, 12 karabinów maszynowych, czyli po 6 na skrzydło. Bardzo mi się też podoba, że tutaj są te reflektory. Tutaj nie wiem, czy nie była kamera z przodu montowana, która rejestrowała też walkę powietrzną. Chyba tak, tutaj była kamerka chyba instalowana. Skąd na przykład widzimy, jak Hurricane czy też inne samoloty strącają niemieckie myśliwce, czy też Amerykanie, tak. Powiem Wam tak, 208 zł, 4/8, elementy 3D, czyli tak, dostajemy 3 ramki plastikowe, szarego plastiku, a właśnie, posłuchajcie, oszklenie. Oszklenie, o kurka wodna, ktoś chyba jadł obiad, jak zaciskał te torebki. Z plastiku. No i mamy otwartą, zamkniętą, oszklenie do reflektorów. Tak, mamy tutaj wiatrochron. No jak widzicie, jest to bardzo duże, bardzo, i powiem Wam, maski tutaj są naprawdę konieczne. Tu jest raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 naklejek jest zewnętrznie na oszklenie. Tu mamy raz, dwa, 3. Powiem Wam, że maski do Hurricane'a no, są, powiem Wam, wymagane. Tak? Zwróćcie uwagę, że tu jest linia podziału bardzo delikatna i dopasowanie tutaj, powiedzmy, przeoszczędzę te parę groszy, bo dosłownie maski kosztują parę groszy, to powiem Wam, że no, można sobie zwalić robotę nieźle.
bo nie zawsze dobrze taśma maskująca przylgnie nam do danego elementu i na przykład farba wpłynie. Nawet jak będziemy z daleka psikać, to może się pojawić, że tutaj to zawsze trzeba bardzo, bardzo mocno docisnąć te wszystkie elementy. Powiem Wam tak, model mi się bardzo podoba. Muszę jeszcze tam troszeczkę popatrzeć na tą instrukcję, bo zrobiła mi niezłe kipisz w głowie. Tak dokładnie pierwszy raz się przyglądam Hawker Hurricane'owi w skali 1,48, nie oglądałem wcześniej. Bardzo mi się podobają te elementy, ale drodzy panowie z Army, ja bym chciał, żeby już w tej cenie za 208 zł w moim sklepie, żebym dostał chociażby fotelik i jeszcze te rury wydechowe, powiem Wam, no to byłoby super, po prostu. To jest bardzo fajna rzecz, ale moim zdaniem już fotelik 3D, tak przynajmniej mi się wydaje. Jeżeli macie inne zdanie, to oczywiście dlaczego? No bo powiem Wam, że wtedy, jeżeli ktoś sobie będzie chciał kupić, na przykład ściągnie ten plik, to mniej więcej plik w 4.8, gdzie są fotel i tak dalej, no powiedzmy tego typu element, no to jest przykładowo 3 dychy do przodu. Trzeba dodać jeszcze. A gdyby się już dali w tej cenie, to po prostu byłoby szczęście nieopisane i myślę, że dużo modelarzy by przyklasnęło Wam. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Link znajdziecie pod filmem w opisie. Link oczywiście do modelu w moim sklepie. Zapraszam do komentowania, subowania mojego kanału. Zapraszam też do wspierania jak najbardziej. Chciałbym Was się zapytać, co sądzicie właśnie o nowym wydaniu Army, tak? Że tutaj już nie mamy żadnych blaszek, nie mamy blach, nie mamy w zestawie powiedzmy większej ilości elementów 3D, mamy za to maski. Dostajemy no, praktycznie takiego golasa, tak? No i tutaj jest, że zawiera te elementy do zwiadu, tak? To mamy, ale pozostałe elementy już musimy sobie na własny koszt wydrukować, jeżeli chcemy fajny fotel, a jest, powiem Wam, fajny. Jest. Co sądzicie w ogóle o nowej Armie, tak? Bo już nie ma model kitów, ekspert kitów. Co sądzicie o tych wydaniach aktualnych Army? Co sądzicie w ogóle o modelach Army? Jakie byście modele chcieli? Widzicie, że będzie teraz Curtis H75, bodajże chyba tak się nazywa. Jest zapowiedziany Mustang P51D. No, ale też jest innej firmy Mustang zapowiedziane w 7.2. No i zapraszam Was do komentowania, fachowców też, co sądzicie w ogóle o tym, co robi nasza polska Arma, która mam nadzieję, że nie nastawia się tylko na zachód, tylko pamięta też o modelarzach z kraju, w którym żyje. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.